Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, które ma bogatą historię, a jest nim Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Zapraszamy do oglądania. Pałac, który widzicie za mną, powstał w latach 1637 do 1644. Jego fundatorem był kanclerz wielki koronny Jakub Zadzik z herbu Korab. Sam został mianowany biskupem krakowskim w 1635 roku. Obiekt został zaprojektowany przez Jana Trevano, ale kierownikiem budowy był Tomasz Poncino, który też był kierownikiem budowy podzamcza Piekoszewskiego, o którym już żeśmy robili wcześniej odcinek, a link do odcinka znajdujecie tutaj. Słuchajcie, taka ciekawostka. Architektura Pałacu Biskupów Krakowskich nawiązywała do królewskich rezydencji, mianowicie do Zamku Ujazdowskiego oraz do Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie. Pałac Biskupów Krakowskich został wybudowany na planie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje i czterospadowy dach. Na jego narożach znajdują się 4 wieże oraz posiada 2 skrzydła. Na początku został wybudowany w stylu renesansowym, ale z biegiem czasu nadano mu cechy architektury barokowej. Obecnie na terenie pałacu trwają prace renowacyjne. Słuchajcie, opowiemy Wam teraz kilka istotnych faktów historycznych związanych z tym obiektem i postaramy się je ułożyć chronologicznie. Zacznijmy od tego, że biskup ostatni, który zamieszkiwał ten pałac, czyli Kajetan Sołtyk, nie za bardzo przepadał za Stanisławem Augustem Poniatowskim. Doszło do tego, że Stanisław August Poniatowski nie mógł nocować w tym pałacu. Dlatego musiał poprosić władcę pałacu w Kurozwękach o nocleg, a pałac w Kurozwękach jest oddalony o 60 km od Kielc. Właśnie teraz przechadzamy się po północnym skrzydle pałacu i musimy przejść dalej w naszej historii do roku 1816. Co się wtedy wydarzyło? W tym skrzydle powstała szkoła akademiczo-górnicza założona przez Stanisława Staszica, którego już znacie z poprzednich naszych odcinków, a ta tablica świadczy o tym fakcie. Przechodzimy w historii teraz do końca powstania styczniowego, kiedy to władze rosyjskie przyczyniły się do dużej modernizacji tego obiektu. Mianowicie usunięto portale z wnętrza i przeniesiono je do nowej cerkwi. Zniszczono też bramę krakowską, a z zewnątrz usunięto rzeźby z elewacji i pozbawiono wieżę hełmów. Idziemy dalej w naszej historii Pałacu Biskupów Krakowskich i dochodzimy do roku 1866, w którym to siedzibę założyła tutaj kielecka gubernia. Dalej, idąc w historii, docieramy do roku 1914, kiedy to w Pałacu Biskupów Krakowskich zakłada swoją siedzibę Wojsko Polskie na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Dalej, docieramy do roku 1916. W tym miejscu ma swoją siedzibę Urząd Wojewódzki, a dalszą historię za moment Wam przedstawimy. Dochodzimy w naszej historii do etapu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Pałac Biskupów Krakowskich odzyskuje swój dawny blask i przywracają mu hełmy na wieżach, dalej funkcjonuje. Dochodzimy do najciekawszej rzeczy, według mnie. Data 10 września 1939 roku. Na tym placu stoją plutony wojska. Pod tą bramę podjeżdża czarna limuzyna. Z niej wysiada kto? Sam Adolf Hitler.
towarzystwie Heinricha Himmlera. Jaki był ich cel? Adolf Hitler postanowił przyjechać do Pałacu Biskupów Krakowskich, żeby zobaczyć się ze sztabem dowodzenia, z szeregowymi żołnierzami oraz jak funkcjonuje Urząd Wojewódzki. Dalej, po wizytacji, oddalił się do lotniska w Masłowie, aby odlecieć i zobaczyć, co się dzieje na dalszej jego trasie podróży. Widzicie za mną północne skrzydło Pałacu Biskupów Krakowskich. Właśnie w nim znajduje się Galeria Malarstwa Polskiego oraz Europejskiej Sztuki Zdobniczej. W niej możemy obserwować ponad 230 eksponatów muzealnych, takich twórców jak Szermentowski, Wyspiański. Cała kolekcja zawiera się w wieku od XVII do XX. Warto odwiedzić to miejsce i zapoznać się z jej sztuką. Obecnie Pałac Biskupów Krakowskich od roku 1975 pełni funkcję Muzeum Narodowego w Kielcach. Jest tutaj wiele eksponatów, a co najważniejsze, są sale, które są idealnie odwzorowane, zachowane są portrety, malowidła naścienne, nasufitowe oraz oryginalne stropy. Warto to miejsce odwiedzić i zobaczyć, jak ten pałac wygląda w środku, a wygląda naprawdę pięknie. Co ciekawe, na poziomie pierwszym znajdowały się kiedyś pomieszczenia gospodarcze. Obecnie znajduje się tam sanktuarium ku pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, które też jest godne obejrzenia. Jeszcze pokażę Wam jedną tablicę, która jest też dość ważna, a mianowicie tablica upamiętniająca, że w tym gmachu urodził się Igor Bełza, muzykolog, kompozytor i wybitny badacz muzyki polskiej. Co ciekawe, może któryś z widzów będzie wiedział, co to jest. Znalazłem tutaj taką skrzyneczkę, o właśnie, która jest zamknięta, nie da się z nią nic zrobić. Jeżeli któryś z widzów wie, co to jest, bardzo chętnie bym się dowiedział, także proszę o komentarze. A my teraz będziemy się kierować powoli w stronę ogrodów włoskich, o których Wam dalej będę opowiadał. Dotarliśmy, moi drodzy, właśnie do ogrodów pałacu, które zostały otwarte w 2003 roku i są stylizowane na XVII-wieczny ogród włoski. Jak możecie zauważyć, jest tutaj mnóstwo bujnej roślinności, pięknie przystrzyżone żywopłoty oraz wielokolorowe kamienie. Ogród cały czas się rozwija, jest pielęgnowany, jest nawadniany. Jak możecie zauważyć, tutaj znajdują się też mnóstwo drzew ozdobnych. Miejsce jest bardzo piękne, a na środku ogrodu możecie zaobserwować, jest stara, zabytkowa studnia, przy której właśnie stoi kama.
Skończyliśmy zwiedzać bardzo piękny Pałac Biskupów Krakowskich. Przybliżyliśmy też troszeczkę jego historię. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zasubskrybujecie i dacie nam łapkę w górę na Facebooku. Pamiętajcie o dzwoneczku na YouTubie oraz o odwiedzeniu naszego profilu na Instagramie. Stokowski Podłoga Discovers. Idziemy znaleźć kolejne miejsce do zwiedzania i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.